A co jeszcze żeście chcieli? Wiedzieć to mówcie. Jak wyglądał, jak Pani się dowiedziała o wybuchu wojny? Jaka towarzyszyła temu atmosfera w Pani otoczeniu? Tak było. Ja miałam wtedy 13 lat pewnie. I tak było. A tata już był, mój wiedział o tym wszystkim. To wygnały mnie, właśnie nie wygnały, myśmy mieli 2 krowy. A tu z tymi krowami chodziło się w polu. I tata przyszedł i powiedział, wojna. Zaraz, tuśmy mieli takie krzaki i w te krzaki z maszynowego tego leciały kulki i tata to zauważył. I gada, tu będzie bardzo źle, weź te krowy, gada, i idź z tymi krowami na pastwisko. I ja z tymi krowami poszłam na to pastwisko. Ale potem już tam na ten krowy zostawiałam na pastwisku, a już w piwnicy siedziałam u takiej ciotki mojej. I już się tak zaczęło. Ale tata o tym już dobrze wiedział, bo on się znał na tym, że już jest, bo to przeleciał samolot i już z maszynowego karabinu ciął po wsi. No nie było tu wypadku takiego wtedy, ale już strach był. Tak, no takśmy się dowiedzieli i potem cały czas było takie ukrywanie, takie ciche, no i przeszliśmy bardzo. To trzeba było oddać zboże, trzeba oddać było, bo tu w każdym domu były krowy i świnie, bo to gospodarstwo i z tego trzeba było wszystko oddać, ile tam przypadło. A jak to nie tego, to taki był, co to jeździł po wsi, taki Niemiec. O to zaraz jakąś karę zrobił i każdy się bał. Wszystko było skryte, nawet żarna były skryte. Bo jak się dowiedział, że bo trzeba było kamienie oddać z żar. To jakby się ktoś dowiedział, to przyszedł, to szukał, co jest. Przyszedł do nas, a myśmy też mieli te żarne. To była balia stała taka i któryś z chłopów, tata chyba, no bo to te pomyje wrzucił ten kamień. No to nie ma nic i poszedł. A tak to jakby się czepił czego, to już trzeba było odpowiadać. Bardzo było trudno i bardzo było źle, ale kto miał dobrych sąsiadów i w ogóle tak żył jak trzeba, nikogo tam nie zdawał, no to musieliśmy przeżyć. Musieliśmy przeżyć. Bo tu chyba w Mokrzysztowie było mniej Żydów, bo w Tarnobrzegu było więcej Żydów, prawda? Tak, a w Mokrzyszowie nie chyba. Były takie, co dwa, bo tu jeden i tu dali drugie były Żydy takie, co tu mieszkały już. To ten jeden to taki był, kupował cielęta i mleko i ten handlował, ale go też nie, ale potem nie został nikt. Potem się, ukrywały się gdzieś, no. A jakie były różnice? Czy odczuła Pani jakieś różnice w okupacji rosyjskiej, a niemieckiej? Jakie? Czy Pani coś odczuła? Potem jak Rosjanie przyszli. Niemcy były inteligentne, także zależało od człowieka, a rośliny to nawet chleb z pieca wyciągnęły. No mówię wam, wredne były, nie życzyły Polakom nic i tyle. Aby rabować, Ja taką miałam do nich, one i Niemcy tak samo nie były dla nas dobre, no bo to był wróg. Ale mój tata umiał po niemiecku też dość rozumiał, bo to jeździły tam do pracy, potem jeszcze
Także, że on się, to liczyły się z takimi ludźmi, ale nie były takie złe, Rusiny były gorsze. Tak jak dla nas tu.